Dzień dobry. No, panowie zaczęli już wozić żwir. Na razie część sypnąłem tu przy domu, bo tutaj też będzie mi potrzebny żwir, dlatego że będę robił tutaj odwodnienie wzdłuż stodoły. Wzdłuż stodoły, tak jak ten patyczka, i potem tam już prosto wzdłuż domu. Ale to już wszystko tu i teraz reszta pójdzie już na tą plandekę. No jednak jest straszne błoto, no ale cały tydzień pada. No i panowie niestety muszą wozić to takimi małymi samochodami, które tam mieszczą po 3 tony z kawałkiem. No ale to niestety wynika z tego terenu, bo o ile duży samochód mógłby dojechać dotąd, tu, to niestety tu wszędzie jest pochyło i nie byłby w stanie się tak ustawić, żeby bezpiecznie wysypać ten żwir. No więc panowie będą wozili, zresztą już słyszę następny samochód, a ja wracam do podwaliny. No i teraz muszę tak przyciąć, żeby te belki dały się tutaj połączyć. No to działamy. Teraz zaczęli wozić tu, ale no nie ma lekko. Tym bardziej już teraz rozumiem, dlaczego tu nie mogła przyjechać wielka ciężarówka i wysypać to na raz czy na 2 razy. Bo te małe jest duże ryzyko, że się wywrócą przy wysypywaniu. No niestety, tak jak myślałem, muszę rozebrać ten fundament.
Muszę popiłować. No dobrze. Jak to wygląda? Tutaj jeszcze tego rogu nie opuszczałem. No muszę sobie zmierzyć, sprawdzić poziomy, na ile go powinienem tu opuścić. Tutaj ten zacios ładnie wszedł. I ten. I tu. Tu jest troszeczkę gorzej, bo ten słup i ten jeszcze nie doszedł właściwie. No i ten zacios wyszedł w ten sposób. Tutaj te belki są różnej grubości. A to wynika z tego, nie wiem czy pamiętacie, tu pod tym domem szła taka bardzo długa podwalina, jedna 12-metrowa belka. No i ona tak była zrobiona, że była grubsza w tamtym końcu, a w miarę swojej długości się zwężała, także tutaj to ona miała nawet nie tak jak teraz 18 jest włożone centymetrów belka, a ona miała chyba z 15. Także musiałem zastosować dwie różne belki. Na razie tutaj nie równam. Takimi detalami zajmę się później. Muszę się zastanowić jeszcze, jak zrobić, żeby tutaj mi się opuściło właściwie. Tak myślę, że tutaj coś mi podeszło jeszcze. Także dźwignę i sprawdzę. Ale to też będę robił w następnym kroku, bo obecnie priorytet to jest wymienić tą ostatnią podwalinę. Tą z tej strony. Spiąć dom i później się bawić już w taką kosmetykę.
Na razie to ten pustak wchodzi w ziemię. Okej. No coś tam podniósł, ale niewiele. Tu się powinno. Teraz idę podniosę za tamten narożnik. No dobrze, to trochę trzeba będzie tego fundamentu, widzę, rozedrać. Dobrze. No, to ze środka wygląda to tak. A z zewnątrz. Od ostatniego deszczu minęły już 3 dni. Zrobiło się ciepło. Także chodzę do lasu i sprawdzam, czy są już grzyby. Czekam na wysyp. No dzisiaj poczułem już taki zapach w lesie grzybów, ale na razie to jeszcze jest ich
mało, a tak dokładnie to dopiero tego pierwszego znalazłem. Jeszcze go nie zrywam, no bo po co? Co mi z jednego? Silna była ta wichura. Tak duże drzewo. I to jest od nas 50 metrów, tak? Na drodze takiej przez lasek. Teoretycznie jest to droga gminna. Dzień dobry. To co? Zaczynamy od standardowej procedury. Wyjąć belkę, podczepić pod psiowóz i zaciągnąć ją pod tamten narożnik. To co, standardowo. No i pobrudziłem tą belkę, kurde. No nic. Trzeba odciąć końcóweczkę. To teraz muszę jeszcze poprawić to zacięcie tu. Tak ładnie szło.
No nie, tu jeszcze nie wystarczy, bo jeszcze jest ten ząbek. O Jezu, ale ja jestem głupi. No tak, jak sami widzicie, belka jest dobrze zrobiona, tylko odwrotnie tutaj przyłożona. Dobra, trochę będzie zabawy, żeby ją odkręcić. Mogę mieć tylko nadzieję, że nie spadnie mi na nogę teraz. No cóż, nie zmienia to faktu, że dom musi jeszcze pójść sporo do góry. Jeszcze trochę. No, pół centymetra. No. Dobra, to jest ok, ale muszę odkręcić takie dwie podpory wewnątrz, bo one mi nie pozwalają dopchnąć tej belki. Spróbuję trochę tę podwalinę podciągnąć w moją stronę. Zrobię to po prostu wkrętem. Mniej więcej powinna być tak. To potrzebne są jakieś jeszcze 2 cm. Pół centymetra.
O, dochodzi. To co? Przyszedł czas na podsumowanie. Powiem Wam, co mi się udało, co uważam za sukces, co za porażkę i jakie były koszty całej tej operacji. Więc przede wszystkim olbrzymim sukcesem jest dla mnie to, że udało mi się samemu z 2 podnośnikami wymienić balę i podwalinę w tym domu, czyli wymienić tak naprawdę najważniejszy element konstrukcyjny tego domu. Teraz już tylko fundamenty, ale będzie mi już dużo prościej, bo mam solidną podstawę, za którą mogę ten dom podnosić dowolnie. Udało mi się również wyprostować ten narożnik i wyprostowałem dach. Więc to jest niewątpliwie sukces. Tutaj warto też wspomnieć o bohaterze chyba całej tej serii, o wymianie podwaliny, czyli tym marketowym dłutku, który dało radę. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że takim prostym i tanim narzędziem można to zrobić. Za sukces uważam też moje zamówienie na drewno. Nie zabrakło mi ani jednego bala. Miałem wszystkie rozmiary potrzebne. Zamówiłem trochę za dużo, bo liczyłem się z tym, że mogę coś popsuć, ale znowu tu się pochwalę. Sam się chwalę. Bo nie popsułem żadnego bala. Co jak na pierwszy raz, bo robię to po raz pierwszy. Uważam za sukces. Zostało mi jeszcze parę belek. Nie ma z tym żadnego problemu, dlatego że je wykorzystam do tarasu, który tu będziemy robili przed domem, z tyłu domu, i do ganka, który będzie z kolei od frontu. Tu jak jestem w tym miejscu, to tu jest rzecz, która mi się nie udała, tylko że chyba nie bardzo to w tej chwili widać, a mianowicie ta podwalina z tej strony, tak jak była krzywa, tak i jest krzywa, no może troszeczkę mniej. Mam nadzieję, myślę, że tak zrobimy, jak będziemy tu dobudowywali taras, to uda nam się tą krzywiznę zasłonić, że nie będzie to wizualnie, że nie będzie to widoczne. No i bale, tak, jeszcze tylko dodam, no bo miałem mówić o kosztach. Więc całość z tymi, które nie wykorzystałem, to było 7000 zł. Następny koszt, którym trzeba się liczyć, to wkręty i końcówki do wkręcania wkrętów, które się gubią notorycznie i giną. Tego trzeba kupić zawsze więcej. To kosztowały mnie te wkręty 500 zł, ale jest to taki zakup, który się przyda, bo jak widzieliście wielokrotnie te same wkręty wykorzystywałem i one dalej bardzo dobrze służą. I następny koszt, a również przy okazji porażka, to kupiłem wkrętarkę, która kosztowała mnie około 700 zł. Wkrętarka będzie mi oczywiście jeszcze długo służyła, natomiast no bez sensu, że nie miałem jej od początku, męczyłem się z tą wiertarką. Skręciłem przez wiertarkę rękę i ta ręka mnie do dzisiaj boli. I jeszcze jedna rzecz, której nie jestem zadowolony, chociaż nie uwzględniam, nie mówię tutaj w kategorii porażki. To zajęło mi to trochę dłużej niż chciałem, niż planowałem. I zwalę tutaj na pogodę, bo ja jednak nie potrafię pracować, jak jest słońce i 25 stopni i więcej, a takiego nie było bardzo dużo tego lata. Naprzemiennie z kolei z deszczami, ulewnymi deszczami, co widzieliście też w naszych filmach. Także sporo takich dni z pracy mi wypadło. No i jestem zadowolony też z tych zaciosów. Ładnie to wygląda. W miarę widzę czasu te wszystkie szczelinki nikną. Ładnie się ten zrąb spasowuje. Dom go po prostu dociska i drewno się układa. Także fajnie to wygląda. I tutaj, ponieważ skontaktowało się ze mną parę osób, pytając mnie, jak coś zrobić, o jakąś poradę, to ja bym bardzo chciałbym Wam powiedzieć, że nie traktujcie tego, co pokazuję, jako poradnik. To nie jest poradnik, dlatego że na taką operację nie da się stworzyć poradnika.
Każdy dom jest inny, każdy fundament jest inny, bale są w różnym stanie, domy są w różnej konstrukcji. Za każdym razem trzeba podchodzić indywidualnie. Są firmy, które się tym zajmują. Są eksperci, którzy doradzają i oceniają stan budynku i mówią, czy warto go remontować. Także zachęcam do skorzystania z takich porad. Natomiast proszę, nie róbcie tego sami w domu, chyba że wiecie, co robicie. To wtedy jak najbardziej, bo zabawa jest przednia. No i co? To z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. No dobrze, dobrze, masz rację, ty też jesteś bohaterem serii. Tak, tak. Ale ty masz parcie na szkło malutki. No uśmiechnij się, uśmiechnij się.